Jeżeli są jakieś samochody, o których możemy powiedzieć, że są fenomenem, to z pewnością należy do nich Toyota Yaris Cross. Japońscy inżynierowie doskonale wiedzą, czego chcecie, jeszcze zanim sami o tym pomyślicie. Jeszcze kilka lat temu Yaris kojarzył się z nauką jazdy, autem patrolowym prywatnej agencji ochrony, ewentualnie pojazdem dla dostawcy pizzy. Aż na rynku pojawiła się wersja Cross i wywróciła stolik. Dzisiaj to jest jeden z najczęściej wybieranych przez klientów indywidualnych samochodów w Polsce, a po ostatnim liftingu, który przeszedł w roku 2024, sprawia wrażenie, że jest autem idealnie skrojonym na miarę polskiego klienta. A ponieważ w trzecim kwartale 2026 roku na rynku pojawi się wersja po gruntownej modernizacji, to wiecie, że to oznacza jedno: niesamowite okazje na platformie findcar.pl. Jedynym miejscu w polskim internecie, w którym możecie znaleźć auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Yaris Cross to crossover segmentu B, ale zbudowany na platformie GAB, co w ludzkim języku oznacza, że jest sztywny, zwarty i prowadzi się znacznie lepiej niż sugeruje jego pudełkowaty wygląd. Ma 4,18 m długości, co czyni go idealnym narzędziem do walki o ostatnie miejsce parkingowe w centrum handlowym. Rozstaw osi to 256 cm i tu od razu uprzedzam, cudów nie ma. To nie jest limuzyna. Jeśli macie dwumetrowych pasażerów, to polubią Was tylko wtedy, gdy podróż będzie trwała krócej niż 10 minut. Bagażnik nie sprawdzi się w dłuższych wyjazdach w 5 osób, ani na taksówce. 397 litrów dobrze wygląda w katalogu, ale nigdy nie próbujcie wsadzić do niego walizki. Konkurencja jest mocna, bo wielu europejskich, japońskich i koreańskich producentów uznało, że auta właśnie tego segmentu to szansa na miliardowe zyski dla firmy. Mamy Forda Pumę, który prowadzi się ostrzej, ale potrafi być sporo tańszy. Renault Captur, które jest bardziej miękkie w swojej naturze, a potrafi być jeszcze tańsze od Forda, ale cierpi z powodów powszechnej i niczym nieuzasadnionej krzywdzącej opinii o samochodach francuskich. Mamy też Volkswagena T-Crossa, który jest poprawny do bólu, bardzo dobrze wyceniony, ale przy Toyocie wygląda jak pani z urzędu skarbowego przy młodej instruktorce jogi. Toyota natomiast wygrywa z nimi wszystkimi jednym kluczowym argumentem – napędem. Tu przechodzimy do serca operacji. Pod maską mamy wyłącznie trzycylindrowe silniki o pojemności 1,5 litra. Zapomnijcie o wersji czysto benzynowej, bo w roku 2026 to już gatunek na wymarciu. Króluje hybryda. Do niedawna mieliśmy tylko wersję o mocy 116 koni mechanicznych. To był poprawny napęd, ale przy wyprzedzaniu wymagał modlitwy. Toyota zdawała sobie z tego sprawę i po liftingu wjechała nowa wersja, tak zwana hybryda 130. Ma, jak sama nazwa wskazuje, 130 koni mechanicznych i zwiększony moment obrotowy z silnika elektrycznego ze 141 do 185 Nm. I to jest mój wybór numer 1. Ten samochód w końcu zaczął jechać. Setka w 9 sekund z kawałkiem to nie jest wynik dla sportowców, ale w mieście w zupełności wystarczy. To jest napęd, który sprawia, że Yaris Cross przestaje być tylko oszczędny, a zaczyna być też żwawy. Co najważniejsze, spalanie w mieście wciąż oscyluje w okolicach 4 litrów. Fizyki niby nie da się oszukać, ale Toyota nauczyła się ją bardzo skutecznie naginać. Największe atuty? Po pierwsze, opcjonalny napęd na 4 koła AWD-i. To rzadkość w tej klasie. Umówmy się, dodatkowy silnik elektryczny umieszczony na tylnej osi nie zrobi z Was króla offroadu, ale sprawi, że wyjedziecie z zaśnieżonego parkingu, podczas gdy sąsiedzi będą jeszcze machać łopatami. Po drugie, multimedia po liftingu. W końcu mamy ekran, który nie wygląda jak kalkulator z lat 90. System jest szybki, przejrzysty, bezprzewodowo łączy się z Waszym telefonem. Po trzecie, wartość rezydualna. Kupując Yarisa Cross kupujecie walutę mocniejszą niż amerykańskie dolary. Te auta niemal nie tracą na wartości. Wady? Owszem, są. Wyciszenie. Toyota przy liftingu dostała co prawda grubsze szyby i więcej mat wygłuszających, ale przy 140 na godzinę nadal słyszycie szum wiatru i specyficzną pracę przekładni ECVT. To auto da się lubić, o ile nie musicie przekraczać nim prędkości dozwolonej na drogach ekspresowych, czyli 120 na godzinę. Powyżej robi się po prostu głośno. Kolejna sprawa to materiały w środku. Jest solidnie, nic nie trzeszczy, ale plastiki na boczkach drzwi są tak twarde, że można by nimi ostrzyć siekiery. No i tylna kanapa. Dla dzieci jest ok, dla dorosłych jest to raczej ośla ławka.
ten samochód to idealne miejskie daily. Namiastka SUV-a pozbawiona jego wad, wysokich kosztów eksploatacji i trudności w parkowaniu. To auto dla kogoś, kto liczy każdą złotówkę wydaną na stacji benzynowej, ale chce mieć auto, które wygląda świeżo i nowocześnie. To idealny drugi samochód w rodzinie albo główne auto dla pary, która nie planuje przeprowadzki z całym dobytkiem co weekend. A teraz przejdźmy do konkretów finansowych, bo po to tu jesteśmy. Na findcar.pl mamy obecnie ponad 250 egzemplarzy Toyoty Yaris Cross. Dlaczego warto kupić ją właśnie teraz? To za sprawą wchodzącej do sprzedaży wersji po gruntownej modernizacji. To zawsze jest idealny moment, by kupić auto w atrakcyjnej cenie. Dealerzy muszą się pozbyć samochodów stojących na placu i zrobić miejsce dla nowego modelu. Stąd są bardziej skorzy do zejścia z ceną. Zarówno w przypadku aut nowych, jak i używanych. A to oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, że jest mniejszy wybór wersji silnikowych i wyposażenia, a także, że tę nowoczesną hybrydę możecie mieć w cenie, o której do niedawna mogliście pomarzyć. Wybrałem dla Was kilka najciekawszych ofert z platformy, żebyście wiedzieli, o czym rozmawiamy. Ale zaczynamy od smutnej informacji. Bo mamy tylko kilka nowych Yarisów Cross na platformie. To jest jeden z najpopularniejszych samochodów na rynku, jeśli chodzi o rejestrację samochodów nowych i wygląda na to, że wiele spośród tych już wyprodukowanych znalazło nowych właścicieli. Niemniej mamy na findcar.pl 2 egzemplarze w wersji Style w cenie około 125 tysięcy złotych oraz 3 w najwyższej wersji Executive za 140 tysięcy złotych. To już odmiany ze 130-konną hybrydą, napędem naprzód i naprawdę dobrym wyposażeniem. Ale też musimy powiedzieć, że to dość wysoka cena, jak za auto segmentu B z 3-cylindrowym silnikiem połączonym z silnikiem elektrycznym o mocy łącznej 130 koni mechanicznych. Dla tych, którzy szukają okazji na rynku wtórnym, polecam auta po 2024. Ja sam znalazłem egzemplarz z rocznika 2024, czyli już po pierwszej fali usprawnień, z niezłym wyposażeniem, z silnikiem o mocy 130 koni i przebiegiem 50 tysięcy kilometrów. Auto stoi w Warszawie, kosztuje 105 tysięcy złotych. Ale są też egzemplarze za około 90 tysięcy złotych, tyle że przedliftowe, czyli z napędem o mocy 116 koni i mają przebiegi od około 30 tysięcy do około 100 tysięcy kilometrów. Z reguły to białe egzemplarze poflotowe. Nie są zbyt bogato wyposażone, ale jako miejskie auto sprawdzą się idealnie. Ich osiągi nie będą przeszkadzały w ruchu miejskim, ale autostrady lepiej sobie odpuścić. Ostatnia rzecz, którą o tych autach można powiedzieć, to że są ciekawe lub ładne. Ich atuty są zupełnie inne, ale to nie znaczy, że każdy Yaris Cross taki musi być, bo są od tej reguły wyjątki. I to jest taki wyjątek. Bogato wyposażona wersja Premier Edition w żółto-złotym kolorze. To jest najwyższa możliwa specyfikacja, jaka wyjechała z fabryki. Ponieważ to wersja przedliftowa z 2022 roku, to mamy pod maską 116 koni, więc szału nadal nie ma. Ale w tej wersji za nasze dobre samopoczucie odpowiada skórzana tapicerka, system audio premium, dach panoramiczny, elektryczna klapa bagażnika, której brakuje pozostałym Yarisom Cross. Na findcar.pl mamy taką sztukę i to za mniej niż 100 tysięcy złotych. Złote, a skromne i do tego z kosmetycznym przebiegiem 36 tysięcy kilometrów. Ale to nadal nie jest najlepsze, co możecie wykrzesać z Yarisa Cross. Bo najwyżej w hierarchii stoi wersja GR Sport. I nie jest to GR Yaris Cross, czyli sportowa odmiana z 300-konnym silnikiem i napędem na 4 koła. Takie auto bazujące na GR Yarisie powstało na bazie bliźniaczego Lexusa LBX w jednym egzemplarzu jako prototyp. Natomiast Yaris Cross GR Sport to wersja wyposażenia, w której znaleźć można fotele wykończone materiałem z ekologicznego zamszu ze skórzanymi boczkami i przeszyciami w kolorze czerwonym, sportową trójramienną kierownicę obszytą skórą z perforacją i przeszyciami w kolorze, zgadliście, czerwonym, a z zewnątrz wyróżniają ją 18-calowe felgi aluminiowe GR, tylny zderzak z dyfuzorem i sportowy przedni zderzak. Brzmi groźnie, ale pod maską drzemie nadal najmocniejsza hybrydowa odmiana o mocy 130 koni i to jest wyłącznie w wersji z napędem na przednie koła. Jedyne co robi wrażenie to cena katalogowa, niemal 150 tysięcy złotych, ale na findcar.pl to auto wyceniono na niewiele ponad 140 tysięcy złotych.
Podsumowując, na naszej platformie czeka na Was ponad 200 sztuk Yarisa Cross. Dlaczego warto się po nie spieszyć? Bo choć to auto jest na szczycie, to historia obecnej generacji w tej formie powoli dociera do końca. Jeśli chcecie mieć sprawdzony samochód, który nie traci na wartości, to pamiętajcie, że dealerzy właśnie teraz czyszczą place pod nowe dostawy. Wchodzicie na findcar.pl, negocjujecie, piszecie maile, dzwonicie. Wszystkie oferty sprzedaży od dealerów Toyoty w całym kraju macie pod ręką w jednym miejscu. U nas na platformie findcar.pl.